Cześć, tu Tomek, czyli Panzer 2. Witam Was serdecznie w pierwszym odcinku, mam nadzieję, że nie ostatnim, nowego programu Hex Magazynek. Programu poświęconego grom planszowym, ale również całej tematyce dosyć szerokiej z grami planszowymi związanej. W Hex Magazynku, jak sama nazwa wskazuje, poruszać się będziemy zarówno po heksach małych, jak i dużych, ale także po wszystkich strefach zupełnie z heksami niezwiązanych. Dlatego na dobry początek proponuję Wam sprawdzenie, co kryje w sobie to opakowanie, jak również zajrzenie do pudełka, który w tym opakowaniu się znajduje. Tak więc do dzieła. W takim razie wreszcie pora zajrzeć do naszego pudełka. O, świetnie zabezpieczone. Zaraz się wszystko okaże, co dzisiaj będziemy oglądać. Zapakowane nadzwyczaj solidnie. O, już trochę widać. Przedmiotem naszej dzisiejszej prezentacji będzie, wydaje mi się, że chyba już ostatni dodatek do napoleońskiej z serii Command & Colors. Jest to dodatek Epic. Zobaczymy, co jest w środku. Ciekawe. Przyszło w piątek, ale postanowiłem otworzyć dopiero dzisiaj. I proszę bardzo. Standardowo. Ogromna ilość bloczków. Widzę austriackie, rosyjskie, pruskie, francuskie, nawet angielskie. Nie ma hiszpańskich. Jest tego całkiem sporo. Tutaj mamy zasady i chyba scenariusze, tak, dokładnie tak. O zasadach sobie powiemy zapewne jeszcze w którymś z następnych odcinków. Podejrzewam, że będą bardzo podobne do zasad z innych gier z rozszerzeń Epic tudzież Overlord. Mówię tutaj o grze Memoir na przykład, czy stary już, ale jary Battle Lore. Omówimy sobie w następnych odcinkach na pewno. Instrukcja wydana na bardzo fajnym poziomie. Papier kredowy. Wcześniej był poza przedostatnim dodatkiem. Był zwykły. Tutaj jest bardzo dobrej jakości, naprawdę. Wygląda to całkiem przyzwoicie. O, mamy nawet naklejki na kostki, proszę bardzo. Dodatkowy zestaw. Jeżeli ktoś używa oczywiście oryginalnych kości, ja ich nie używam, ponieważ są bardzo toporne i moim zdaniem nie nadają się do grania. Także zamówiłem sobie zestaw drewnianych do gry. Jako że grę to lubię, gramy bardzo często, to drewniane kości naprawdę spełniają swoją funkcję dużo lepiej niż toporne plastikowe wcześniejsze. Są naklejki na bloczki, 3 arkusze. Tak, troszkę tego jest. I mapy. W pudełku znajdują się również 2 zestawy map. Jeden zestaw, nie powiem, jestem troszeczkę rozczarowany. Zestaw mapy do Grand Battlefield jest wykonany z grubej tektury.
Nie jest to niestety jakość, do której GMT nas przyzwyczaiło. Przypomnę, że w podstawce podstawowa mapa była wykonana z grubego materiału, czyli była po prostu mounted map. Tutaj mamy dwie połówki mapy w rozmiarze 11×26 heksów. Mamy wykonane niestety z tektury. Jestem troszeczkę rozczarowany, nie powiem. Wygląda to dobrze, ale niestety jakość odbiega tej większej mapy od tego, do czego przyzwyczaiła nas firma GMT. No szczególnie, że cena gry nie jest, dodatku właściwie, nie samej gry. Cena jest dosyć wysoka, kosztuje chyba około 300 zł. Na szczęście druga mapa, mniejsza, do scenariuszy typu Epic, jest wykonana, można powiedzieć, w sposób solidny. Jest to mapa o rozmiarach 20×11 pól i jest to mapa, usunę tą tekturową większą, jest to mapa wykonana znaną nam już z podstawki do Command & Colors techniką. Także jest to mapa dwuczęściowa, ale solidna. Dwie mounted map, które po złożeniu w sumie dadzą nam mapę o rozmiarze 11×20 pól. I tu nie mam żadnych zastrzeżeń co do tej mapy. Naprawdę prezentuje się bardzo solidnie. Jest to dokładnie ta sama jakość, którą mieliśmy w podstawce Command & Colors, czyli we Francuzach i w Anglikach. Jest porządna. Niemniej mapa do Grand Battlefield niestety no nie spełnia troszeczkę moich oczekiwań w stosunku do tego, co myślałem, że znajdę w pudełku. Mapa jest tekturowa i nie wiem, jak będzie z jej żywotnością przy tak częstym składaniu i rozkładaniu. Zobaczymy. Mamy, proszę, tutaj w pozostałej części pudełka mamy również kafelki terenu. Proszę bardzo. Pierwsze, wypadają, trudno. Jakoś się później pozbieramy. Lasy. I rzeczki, tudzież strumyczki z mostkami. Również komplet żetonów pomocniczych. Garnizony. Sztandary zwycięstwa. Czworoboki z numerami 5 i 6 do numerów 1-4, jako że jest to rozszerzenie Epic, więc zapewne brane jest pod uwagę to, że częściej oddziały piechoty będą mogły przechodzić w czworoboki. Mamy również card holdera tekturowego. Proszę bardzo. Dodatkowo w pudełku znajduje się jedna sztuka czegoś, co nazywa się Courier Rack. Należy to złożyć zgodnie z instrukcją widoczną na odwrocie. Podejrzewam, że jest to jakiś card holder, prawdopodobnie rozszerzający podstawową mechanikę gry o jakiś dodatkowy mechanizm. Ciężko mi jest w tej chwili powiedzieć jaki, na pewno sobie to w następnych odcinkach omówimy. Oczywiście karty scenariuszy, zarówno do La Grand Battles, jak i do scenariuszy epickich. Z Le Grand Battles mamy, z tego co widzę, zapowiadane Vimeiro oraz po drugiej stronie Austerlitz. Ze scenariuszy epickich natomiast mamy do wyboru Laon oraz Ortes, Busacco i Salamankę, Egmül i Aspen Essling, również jeszcze raz Austerlitz i Vimeiro.
Mökern i Sorauren oraz Rab i Talavere. O, jak również zestaw topornych kostek. Także zawartość prezentuje się całkiem okazale. Tajemnicą jest dla mnie Courier Rack. Zobaczymy, do czego ma to służyć. Nie jestem w stanie w tej chwili powiedzieć, co to jest za element gry. Troszeczkę towaru jest, nie ma co ukrywać. O, jest też karta terenu nowa. Nie wiem, czy pojawiły się jakieś nowe rodzaje terenu, nie widzę, nie sądzę. A raczej wszystkie są takie same, modyfikacji też raczej nie przewiduję wpływu terenu na ruch i walkę jakichś specjalnie większych, właściwie to żadnych. No zobaczymy. Także tak prezentuje się pudełeczko z Command & Colors Napoleonics Epic. A za chwileczkę przejdziemy do podsumowania. Podsumowując, pudełko w dużym stopniu, jeżeli chodzi o jego zawartość, spełniło moje oczekiwania. Jedyne zastrzeżenie, które zapewne będzie miał każdy otwierający to rozszerzenie do Command & Colors, będzie dotyczyło mapy w formacie La Grande Battlefield. Niestety mapa wykonana jest z tektury, jest to jedyny mankament, wydaje mi się, tego rozszerzenia. Reszta standardowo, jak w wykonaniu GMT. Dużo bloczków, dużo naklejek. Myślę, że zwolennicy naklejania naklejek na bloczki będą usatysfakcjonowani. Mniej być może ci, którzy oczekiwali, że mapy będą wydane wszystkie jako mounted map. Niestety mniejsza mapa jest, tylko mniejsza mapa jest wydana jako w formacie mounted, większa mapa niestety jest, jak już mówiłem wcześniej, tekturowa, w związku z tym troszeczkę obawiam się o jej żywotność. Ogólnie dla osób, które lubią prawdopodobnie grać w więcej niż 2 osoby, jest to jak najbardziej rozszerzenie do polecenia. Dla tych, którzy grają tylko w podstawkę, rzecz do zastanowienia chyba ze względu przede wszystkim na cenę, bo no, trzeba troszeczkę niestety wydać, ale jak dla mnie warto. Trzymajcie się, do usłyszenia następnym razem.